Jesteśmy we Francji. Dzisiaj przejechaliśmy ponad 200 km z Luksemburgu. Śpimy w miejscowości Pony, niedaleko jakiegoś Reims, tam w tle, nad samą rzeką. Wiele osób nas straszyło, że we Francji jest niebezpiecznie. No, po pierwszym dniu to nie wiedzieliśmy żadnych zdarzyło się, nie wiem, z 3 widzieć. A tak to nikogo, że tak powiem, nie wyglądającego na Francuza. Ogólnie wjeżdżając od strony Luksemburga, nie było praktycznie po stronie francuskiej żadnych innych samochodów niż z Francji czy z Luksemburga. A potem już tylko sami Francuzi. Tak wygląda francuskie miasteczko. W sumie nic ciekawego. Charakterystyczne zabudowanie. Trochę stodoł przerobionych na domy. Tutaj ktoś sobie coś zrobił. Podeszliśmy pod kościół. I cmentarz jest tutaj. Po prawej stronie stary groby, a po lewej nowe. Jesteśmy w rejonie Szampanii i tu produkują szampany wszędzie, są wszędzie winojaśla. Trochę nakręciliśmy w trakcie jazdy, wszystkie górki są w winojaślach. Wszędzie tu produkują szampany. Praktycznie co trzeci dom jest zapisany. Nie umiem jeszcze. Jakieś zadupie. Znaczy umiem. Na przykład Po drodze był zameczek i się zatrzymaliśmy. Okazało się, że można nawet wejść z psem. To jest prywatna posiadłość, która jest aktualnie w lekkim remoncie, z tego co widzę. Nawet są koniki. Dzieci już chciały. dzieci już chciały wejść. Na basztę. Ty mnie kręcisz, kurde. Nie wchodźcie. Muszę się tam było przy wejściu. Tam się kręci, nie? W remoncie i jest słabo, bo jest połowa rzeczy zamkniętych. Idziemy na basztę. Jak do środka. No dawaj, dawaj. Dawaj. Zapraszamy. Na górę! Łukasz? To jest ciemno i można się dotknąć. Chodźcie na górę. No chodźcie na górę. Ja sobie przejdę tam, zobaczę co jest. Uważaj, bo tu już... Hop, Pascal. Chodź, No chodź. Chodź, idziemy. Pascal, Pascal, hop. idzie w pierwszy teraz. Hop, tutaj, chodź. Chodź. No chodź, hop. Pascal, No chodź. chodź. Pascal. Chodź, chodź pierwszy. Pascal, chodź. Czekaj. Czekaj, Pascal. Pascal, czekaj.
Tu jest wejście tylko tutaj. Na sam szczyt nie ma dalej schodków chyba. A może są tutaj? Tu coś jest. Są jeszcze dalej. Tutaj widać dziedziniec. Jest fajnie. Wyszliśmy na górę. Schodzimy? Ania, poczekaj na mnie. Ja idę tutaj zobaczyć. Stój, Pascal. Mama niech tu sobie usiądzie i Ania, odpocznie. chodź tutaj. Ja zbliżaj się, bo tam jest słabe ogrodzenie. A. Stój, Pascal. Paweł, cześć. Tam widać, że były jeszcze 3 baszty. 4. A przepraszam, 4. A nawet więcej. Tu jest jeszcze kawałek baszty 5. I pewnie od tamtej strony też było. 6, 7. No i samo wejście jest też taką basztą. Która pół basztą. Tam 3. Bo nie wchodzę, nie wiem, na miejscu. A proszę, co tam jest takie? Tam mi pomaga. Tam konie są, bo jak nie ma Tak, miejsca na wybiegu, jest to ujeżdżalnia tam koni. Taka bieżnia dla koni. To jest wieża dla koni. Tak, to jest taka bieżnia dla koni, że chodzą w kółko tam. Jak na przykład jest na dworzu nie ma miejsca, to Szczerze? Fajne miejsce. Spokój ci. Nie? Ktoś po prostu... Czekaj, Pascal. się do żegopłota. Pascal już chce schodzić. Ja schodzę pierwszy z Pascalem, bo Pascal będzie ciągnął na dół. tu jest toaleta. Ale jest wielka przepaść na sam dół. Tylko, że to tak patrz jak to się trzyma. To się trzyma tylko na tych 2 kamieniach. No. Tu wygląda, jakby jakieś palenisko było. A komin jest tutaj. Co? Tu były pewnie tak, jakieś pomieszczenia. Tu już zamknięte. Na murze nie można wejść, a tutaj jest jeden taka mała baszta od środka. Zobaczcie, jakie grube ściany. Byliśmy na tej wieży, baszcie. Około 30 metrów ma, podobno, wysokości. Nie widać tego z dołu. I z góry też nie widać tej wysokości, bo nie można podchodzić blisko ścian. Ale widok był ładny. Idziemy na zamek Château de Pierrefonds. I tu po drodze jest kościółek jakiś. Spójrzcie na to, tu chyba żyje trochę Polaków, bo tak jakby msza odprawiana za Jadwigę Kadziołka, inna msza Tadeusza Mietka. To jest ten kościół, w którym byliśmy. Niestety na sam zamek z psem nie można wejść, ale można wejść chyba na... Tam jest Downla Park, czyli jak do jakiegoś parku, nie wiem, na dziedziniec. Zobaczymy, jak będziemy wchodzić, jak nikt nam nie zwrócił uwagi, to na razie idziemy. No. Lucjan Wyganowski. Ruiny jego posiadłości. Tuż obok zamku. To jakieś pola. Beata została z Pascalem. Przed zamkiem nie chciała, stwierdziła, że ja mam wchodzić z dzieciakami. Tylko 9 euro. Wejście za dorosłego, a dzieci za free. Zamek nie został zbudowany w XIV wieku, ale fort obronny pochodził z XIII wieku i w miejscu jego powstał zamek za czasów Napoleona, czyli dopiero w XIX wieku.
Podobno nigdy nie został ukończony zgodnie z projektem. Większość powstała i została później przekształcona na muzeum. Kaplica. Tak wyglądały kwory obronne Juiniego, zanim powstał zamek w XIX wieku. Zamek podczas budowy albo odbudowy. Tu jest kominek. Ona jest słaba. I komin wysoko. Słaba jest ta latarka. To są takie dziedziusie. To na lewo popatrz. Pokaż i na prawo. To w ogóle jest... Kolejny kominek. Co to znaczy, co w tym chodzi? To jest jakieś gniazdko po prostu. Komin jest zatkany. Widzisz. W tej wiosce spaliśmy. Tam był też taki dworek, ale nie wchodziliśmy na niego. Oczywiście nie można było spać. Patrzcie. Z własnego Wi-Fi. Z YouTube'a. To statua wolności, faktycznie. Kaplica z góry. Chłopaki teraz przy każdym ekranie kombinują, czy jest dotykowy. Wiecie, możesz sobie wybrać kogoś. Nie wiem, teraz. Duży kominek. Toaleta, no. Kolejny kominek. Ciekawe, czy to jest... Była brama i drzwiczki są, przez którą pewnie polewali smołą w razie czego, w razie ataku. To pomieszczenie robi wrażenie, jest ogromne. No chyba do jakiejś broni. No. Nie, po drugiej stronie jest. Piesek. Jest wysoka szybka. No jest. Jakiś smok? A to pierwszy tutaj? Nie, w tym ostatnim. A tu nic nie ma. Lochy robią wrażenie. Piwnica zamku. Katakumby?
chyba są sławne osoby pochowane. Są. Po prostu są ich rzeźby skalne ze skały. Tak. Tak na serio. François XI. Jest taki lewy. Gdzie pieski? A to nie są lwy, to są lwy. To piesek. A ten to piesek faktycznie. Patrzcie, jakie kłody wielkie tutaj. A ja jej odpisywałam po polsku i tłumacz mi pokazywał na francusku. I ona znowu... 88 lat. To chyba ciul. A jak chłopaki było? Fajnie? Fajnie? Fajnie. Łukasz? No. Jesteśmy na drugim największym cmentarzu amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej. W tablicy przeczytaliśmy, że jest tu ponad 6000 grobów, z czego ile było nieznanych? 600 chyba. 600 nieznanych.